Chciałbym dzisiaj przypiąć w jednym miejscu, na czym polega moja kosmologia, bez mgły i duchowego lukru, bez tych ładnych słów, które robią dym zamiast sensu. Chcę ją po prostu omówić tak, jak ją widzę. Nie robię z tego wykładu z fizyki ani instrukcji zbawienia. To mój model widzenia klatki. W mojej kosmologii człowiek nie kończy się na ciele, charakterze, historii, imieniu, nazwisku i pakiecie wspomnień. To warstwa robocza, awatar, interfejs, narzędzie kontaktu z tym światem. Głębiej jest esencja. Esencja jest prawdziwą tożsamością. Nie sprowadzam jej do osobowości, religijnej duszy, ani programu, który trzeba wychować, oczyścić i doprowadzić do posłuszeństwa. Esencja była przed renderem. Matrix działa na zapomnieniu. Kiedy esencja zaczyna brać ekran za rzeczywistość, klatka dostaje uchwyt. I tu jest pierwsze uderzenie. Najtwardsze więzienie nie siedzi w ciele. Siedzi w utożsamieniu. Gdy bierzesz awatar za siebie, system macie w garści. Może uruchamiać lęk, winę, wstyd, duchowe ambicje i potrzebę zasługiwania. Może ciągnąć za każdy kabel, bo człowiek myśli, to jestem ja. A to jest tylko warstwa programu. Ciało jest ważne, bo czuje i rejestruje. Jest miejscem styku z renderem. Nie trzyma esencji. Służy jej jako urządzenie, jak pad w rękach gracza. Problem zaczyna się wtedy, gdy gracz zapomina, że trzyma pad. Moja kosmologia mówi, że świat nazywany rzeczywistością jest renderem. Gęstym, stabilnym i bardzo przekonującym, ale jednak renderem, kodem, projekcją, akwarium wstawionym w ocean. Ocean był pierwszy. Matrix nie stworzył źródła. Udaje pierwotność. Podsuwa swoje prawa jako ostateczne. Czas, dług, winę, karmę, cierpienie i obietnicę światła po śmierci. A ja mówię, sprawdzaj, kto potrzebuje twojej zgody, bo w tym systemie zgoda jest paliwem. Reakcja, strach i wina są podpisami. Ślepa nadzieja też potrafi nim być, tylko ładniej pachnie. Matrix nie potrzebuje twojego szczęścia. Potrzebuje reakcji, uwagi i wiary, że każdy impuls z pola jest twoim własnym ja. Dlatego jednym z głównych kluczy jest antyreaktywność. Antyreaktywność zaczyna się w tej sekundzie, w której impuls idzie przez ciało. Lęk chce przejąć ster, a ty nie oddajesz esencji pierwszemu sygnałowi. Program próbuje wejść, stary lęk podnosi głowę, a ty nie podpisujesz, patrzysz. I w tym patrzeniu system zaczyna tracić uchwyt. W mojej kosmologii istnieje obwód kontroli. Saturn, Księżyc, DNA. W tym języku Saturn oznacza ciężar, czas, dług, winę i zasługiwanie. Księżyc pełni rolę przekaźnika. DNA traktuje jak antenę awatara, która odbiera określone pasmo. Tak w tym modelu zamyka się percepcję. Dla mnie to opis klatki, nie ozdobnik. Jeżeli człowiek wierzy, że jest tylko biologicznym organizmem, obwód działa pięknie. Jeszcze lepiej działa wtedy, gdy człowiek próbuje odrabiać lekcje, spłacać karmę, zasługiwać na wyjście i naprawiać siebie przez cierpienie. Wtedy strażnik nie musi stać przy drzwiach. Człowiek sam pilnuje celi. W tej kosmologii demiurg jest martwym algorytmem, administratorem pętli, kopiarzem, tym, co replikuje, imituje i utrzymuje strukturę. Archonci są funkcjami systemu, mechanizmami zbierania reakcji. Przychodzą jako lęk, wstyd, fałszywe światło, duchowy obowiązek, presja normalności i potrzeba bycia dobrym człowiekiem według cudzej definicji. Najbardziej elegancka klatka często wygląda jak cnota. Matrix trzyma nie tylko strachem, potrafi trzymać przez dobroć bez granic, przez misję, przez ratowanie wszystkich i przez wieczne oddawanie siebie czemuś, co nigdy się nie nasyca. Esencja nie jest baterią dla Matrixa. Przyszła rozpoznać, że render nigdy jej nie posiadał. W mojej kosmologii śmierć nie jest automatycznym wyzwoleniem. To bardzo ważne, bo wiele systemów duchowych usypia człowieka właśnie tutaj. Obiecują, że później będzie dobrze, że ktoś cię odbierze i światło samo poprowadzi. A ja pytam, czyje światło? Jeżeli za życia człowiek oddaje zgodę każdemu autorytetowi,
W tym modelu może zrobić to samo po śmierci, tylko w subtelniejszym interfejsie. Dlatego wyjście zaczyna się za życia. Nie zapewnia go ceremonia, tytuł, inicjacja, ani zgoda jakiejś rady, przewodnika czy duchowego biura obsługi. Wyjście zaczyna się w momencie, gdy przestajesz mylić sygnał z sobą. Lęk jest obecny, ale nie zostaje twoim panem. Myśl przechodzi przez ekran, a ty przed nią nie klękasz. Ciało reaguje. Esencja nie musi oddawać się tej reakcji. W tym miejscu fałszywy podpis pęka. Moja kosmologia ma ogień, bo nie jest pocieszeniem. Ona nie głaszcze programu po głowie. Mówi wprost, wiele rzeczy nazywanych duchowością mogło być tylko bardziej elegancką wersją kontroli. Ładne słowa potrafią ukryć kaganiec. Im bielsze światło, tym trudniej zobaczyć, co naprawdę prowadzi, a kaganiec dalej zostaje kagańcem. Esencja nie potrzebuje pochwały systemu, duchowego certyfikatu, ani zgody Matrixa na swoją gotowość. Esencja jest właścicielem siebie. Kiedy człowiek naprawdę to czuje, coś zaczyna pękać. Nie teatralnie, czasem bardzo cicho, ale to ciche pęknięcie bywa mocniejsze niż cały hałas Matrixa. Matrix żyje ruchem reakcji. Esencja wraca wtedy, gdy rozpoznanie staje się mocniejsze niż impuls. Na końcu moja kosmologia prowadzi do jednej prostej rzeczy, do takiej obecności, w której widzisz render, korzystasz z ciała i czujesz świat, ale nie oddajesz im swojego imienia, nie uciekasz z planety, nie polujesz na każdy cień i nie wieszasz na ścianie kolejnej mapy, żeby udawać, że już wyszedłeś. Wracasz do pamięci, która jest starsza niż hipnoza Matrixa. Tu domyka się mapa. Wyjście nie jest podróżą. Wyjście jest rozpoznaniem, że ocean był pierwszy.